Witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Wybieramy się na zakupy. Zabieram Was ze sobą, a to dlatego, że nadszedł ten czas w roku, kiedy spotykamy się i robimy porównanie z zeszłym rokiem i 2 lata wcześniej, jak inflacja i ogólnie koszty jedzenia produktów spożywczych w Korei się różni na przestrzeni lat. I dla mnie także to jest fajny film, żeby porównać, jak to się wszystko układa, czy w Korei robi się drożej, a może odrobinę taniej. Oczywiście wszystko Wam pokażę, co zakupiłam i co warto wliczyć. W tym roku będzie troszkę też odrobinę różnica w tym, że niektóre zakupy robię teraz przez internet, więc też przez internet na Coupang poinformuję Was o tych różnicach. To są też produkty, które ja często kupuję i są to produkty takiego codziennego użytku, więc na pewno wliczę je w cały ten koszt. Porównamy takie te produkty, które w zeszłym roku się będą powtarzały, ale też właśnie dodam produkty lub odejmę te, które już na przykład przestaliśmy używać albo dodaliśmy w tym roku, tak żebyście mieli większy obraz. Także chciałabym, żeby to było takie porównanie razem z tymi produktami klasycznymi, które kupujecie w Polsce, które są podobne. Oczywiście nie wszystko, ponieważ niektórych rzeczy nie da się dostać, też niektóre rzeczy w niektórych sklepach są tutaj za drogie, żeby kupować, ale na przykład takie jak masło, ser, szynka, które my także kupujemy, dam Wam znać, ile to kosztowało i liczę na to, że w tym roku będzie bardziej to obrazowało i jak tak naprawdę które produkty co roku kupujemy, raczej co tydzień, co miesiąc kupujemy i z których korzystamy. Jeszcze jedna zmianka to to, że będziemy jechać do Homeplus. To jest taki większy sklep, supermarket, więc te zakupy będą też troszkę większe. Ponownie z Homeplus, choć ostatnio częściej kupujemy w eMart, ale Homeplus jest moim zdaniem takim fajnym wyznacznikiem niedrogiego sklepu, też nie najtańszego, taki wiecie, jest porównywalny i myślę, że więcej rzeczy można dostać i lepiej to porównać z zeszłymi latami. Homeplus jest też sklepem, którym my jeździmy tak raz na miesiąc, raz na 2, właśnie po większe zapasy, więc także myślę, że będzie lepszym wyznacznikiem niż na przykład jak ja idę sobie do eMart i zakupy robię takie mniejsze w eMart. Też nie wszystkie produkty uważam, że w eMart są, więc mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba. Będziemy się słyszeć już w sklepie. My jeszcze ruszamy pozałatwiać inne sprawy, ale to już nie w tym vlogu. Eliasz zostaje w autku. Stwierdził, że nie idzie z nami, a ruszamy właśnie na zakupy. Jesteśmy przed Homeplusem. W ogóle przyjechaliśmy do innego, niedaleko Oncheoncheon, czyli tego takiego rzeki, gdzie były na przykład kwitnące wiśnie. Podlinkuję Wam film, jeżeli nie oglądaliście, to Was zapraszam. I właśnie tutaj podjechaliśmy, bo było nam bliżej niż jechać na przykład specjalnie na Sasang. Więc tutaj zostaniemy, tu zrobimy zakupy, pewnie na wieczór coś zorganizujemy do jedzonka i wtedy tak zakończymy dzień. Ale najpierw pokażę Wam, co kupimy i do tego podliczę Wam wszystko, ile co kosztowało. This is 5,000. But this one is 3,000. Expensive.
You can. Tempaj. Dobrze, wróciłam do domu i zanim pokażę Wam, co kupiłam razem z cenami i przelicznikiem, to może zaczniemy od paru informacji. Podzielimy na to, że najpierw pokażę Wam to, co kupiłam w zeszłym roku, a te additional rzeczy, czyli dodatkowe, na samym końcu. Z jeszcze takich informacji to później zrobimy sobie na samym końcu podsumowanie filmu, może nie dzisiaj, może jutro nagram na spokojnie, żebym mogła sobie wszystko zliczyć, podliczyć i zobaczyć, ile co wyszło. I jeszcze z jednej informacji, to tutaj na dole będę Wam podawała ceny takie jakie są na Paragonie, a dodam jeszcze przelicznik z tego dnia, którego będę to przeliczała i tutaj po prostu podam dookoła, już nie będę się rozdrabniała na takie tak się mówi po polsku, grożowe sprawy. I mam tutaj pierwsze co, szynkę, 4 opakowania, jedno opakowanie w cenie raczej 2 opakowania w cenie jednego, jedno opakowanie kosztowało 6000, prawie 6000. Mamy też z mięsa, to mamy karkówkę 9516. Tutaj 6000 mam mięso mielone, 300 gram. Z mięsa dalej mamy mięso udka z kurczaka i to jest manwon, czyli 10 000. Przejdziemy teraz do warzyw i mamy 2 kukurydze, bo 2 były w cenie jednej za 4500. Dalej mamy brokuły, takie 2 różyczki są za 4500. 4 główki cebuli za 2800. Tutaj mam tą zieloną cebulkę, którą wcześniej Wam pokazywałam i ona kosztuje 2500. Czejuańska marchewka za 4300 była przeceniona. Teraz owoce, które zakupiłam, to banany i są one po 2000 za takie opakowanie. Za czosnek zapłaciłam 5000 i za mleko polskie zapłaciłam 2000 za jedno opakowanie, czyli 4000 mi wyszło za 2. Mamy także tofu i za nie zapłaciłam 1290. Teraz może przejdziemy na szybko na te produkty dodatkowe, które zakupiłam, a ceny i tak Wam podam na dole. Mamy tutaj Kim dla Eliasza zakupiony. On kosztował właśnie jakieś 8000 z tego co pamiętam. To tak przy okazji, jak pamiętam jakieś ceny, za 10 000 były 2 opakowania Kimu. Tutaj mamy Acim Juicy, ten sok, który często pijemy, pomarańczowy i on był za prawie 6500. Mamy Boricha i to jest taka mniejsze opakowanie, ono chyba około 2000 kosztuje i mi się bardzo raczej zasmakowała mi ta herbata, więc zaczęłam po prostu jej więcej kupować, tak po prostu. Mam zamiar też zrobić zupę z kurczaka, może będzie przepis na moim kanale i będzie to zupa z kurczakiem i właśnie z koreańską, tą dużą rzodkiewką. Mam też pastę doenjang-jjigae i to jest taka specjalna, którą bardzo lubię, bo ona jest tutaj specjalnie właśnie na takie mięsne doenjang-jjigae. Bardzo polubiłam i jak smakowałam z innym, to nie do końca mi to smakowało, a z tą naprawdę jest rewelacyjne. Mam zamiar także tutaj przepis dla Was przygotować. Kupiłam śmieszną ściereczkę. Uważam, że jest bardzo fajna, fotki, słodka, no nie mogłam się oprzeć po prostu. Były też inne wzory i w ogóle na początku chciałam inny wzór, no ale tamtego już nie było, został wyprzedany, więc
No niestety tak wyszło. Tutaj za około 7000 było całe opakowanie truskawek, więc całkiem fajna cena. Za około 7000 też dostaliśmy 2 kiście winogron Shiny Muscat. One są troszkę słodsze niż te polskie, które kojarzycie. Mamy też mój ulubiony ramion i to jest ta tomba serowa. Dla Eliasza takie czekoladowe grzybki. Ramion 1500, to jakieś 2500. Tutaj też mamy napoje dla Eliasza za 1500. Mamy też Libenzo i to jest za 2500, więc całkiem sporo zapłaciliśmy za takie przyjemności. I z tego co widzę, to chyba wszystko. Jeszcze sprawdzam, czy na pewno czegoś nie pominęłam. Tak, to wszystko, więc zakupy na taki około tydzień jedzenia. Może coś tutaj brakuje, ale to wtedy dam Wam już znać w podsumowaniu. Ja się zabieram za pakowanie, też chłopaków przygarnę tutaj, żebyśmy sobie mogli za chwilę także coś pooglądać, więc będziemy się już niedługo widzieć w kolejnej części tego filmu. W końcu przychodzę do Was z podsumowaniem. Przeliczyłam wszystko, odjęłam wszystko, dodałam. Tutaj pomieszałam troszeczkę specjalnie, aby ta lista była bardziej czytelna i żebyście mieli większe rozeznanie, jeżeli chodzi o to, jak to się rozkłada z roku na rok. Ja zamieszałam, bo myślę, że ta lista była troszkę nieadekwatna, dlatego że w tym roku na przykład sporo produktów się różniło. Ja dokupywałam jakieś produkty, odejmowałam jakieś produkty, niektórych już w ogóle nie kupuję, jak na przykład Coca-Coli. I teraz może Wam przedstawię produkty, które będę co roku kupowała i one często są albo ze sklepu takiego jak piekarnia, albo po prostu z Coupang, czyli najlepszej takiej sieci do kupowania produktów spożywczych, ale nie tylko. Bardzo szybko dostawy stamtąd przychodzą. Te produkty naprawdę są dobrej jakości, więc tu Wam przedstawię na pewno w przyszłym roku. Także będę kupowała olej z słonecznika, bo taki jest dostępny w Korei i olej słonecznikowy wyszedł mnie 10 480 wonów i tutaj mamy 2 oleje po 200 ml i jest to 29 zł i 8 groszy. Olej zwykły w 2023 kosztował 7500, a w tym roku kosztuje 8480, czyli fajnie, bo cena spadła co do zeszłego roku. W tym roku także zmieniłam kawę, dlatego że zdecydowaliśmy się kupować lepszą kawę w mniejszej ilości, żeby dłużej świeża zostawała. Tak jak w zeszłym roku kupowaliśmy taką kilogramową, tanią kawę przecenioną i to była kawa, która kosztowała 16 900 wonów, czyli 51 zł około. Oczywiście tutaj cały przelicznik dla Was będzie zawarty i w tym roku kupujemy przez Coupang 500 gram za 17 900 wonów. To jest naprawdę spowodowane tym, że chcemy pić lepszą kawę w domu, mniej wydawać wychodząc do kawiarni, na przykład na zewnątrz. Kolejna to jest pulpa pomidorowa. Wcześniej kupowałam w takich puszkach. Czasami od czasu do czasu, jak potrzebuję na teraz, na już, to czasami jeszcze kupuję puszka pomidorów i wtedy kupowałam taką puszkę za 3490, czyli około 10 zł i 50 groszy. Teraz kupuję za to 680 gramowe butelki szklane, 3 sztuki i to mnie za to wychodzi 12 120 wonów, czyli 34 zł 47. Kupujemy od razu 3, wychodzi oczywiście taniej, bo za jedną dużo drożej, więc lepiej się opłaca. Comiesięczne produkty dodatkowe na pewno właśnie będą zawarte w kolejnych latach, tak tu mam zapisane, i kupuję prawie co miesiąc albo no tak
około co miesiąc 10 razy 950 ml mleka owsianego, dlatego że kupujemy całą zgrzewkę, także się lepiej opłaca i jest to 27 500 łonów i to wychodzi 78 zł i 20 groszy. Dalej ryż 5 kg. 5 kg my nie jemy dużo ryżu u nas w domu, wyjątkowo, więc nie jesteśmy taką typową koreańską rodziną. Nawet nie jesteśmy taką typową mieszaną koreańsko-polską rodziną, bo wiem, że koleżanki na pewno więcej ryżu zużywają. Na przykład Natalia z kanału U. Ona zużywa dużo więcej, ale my kupujemy ryż 5-kilogramowy. Najlepiej nam wychodzi, dlatego że wkładamy go do lodówki, a jakbyśmy mieli kupować większe, no to by było troszkę ciężko trzymać taki ryż duży w lodówce, więc zdecydowaliśmy się na 5-kilogramowe i wychodzi nas prawie 16 000 won, czyli jakieś 42 zł i 50 groszy. Przelicznik równy jest tutaj wypisany. Ostatnio znalazłam pyszny chleb, dlatego też tutaj go dodaję. Zobaczymy, czy w przyszłym roku podrożeje. Ja też jestem ciekawa. Chleb 4200 łonów i to jest 11, prawie 12 zł za bochenek chleba niepokrojony, później trzeba go kroić, ale jest naprawdę pyszny i myślę, że najlepszy, który do tej pory miałam okazję zakupić i cenowo dużo przystępniej, bo taki chleb potrafi wychodzić w innych piekarniach, takich bardziej fancy możemy powiedzieć, jakieś 7-8 tysięcy, więc to już jest sporo, nawet do 21-25 zł, więc naprawdę różnica jest spora. Kupujemy też wodę, 36 butelek po 2 litry za 15 000, czyli 42,50 tyle kosztuje woda. Mięso na shabu-shabu. Ostatnio często jadamy shabu-shabu, ale nie tylko, bo ja to mięso także używam na przykład do jjajangjjigae i jest to mięso brisket z wołowiny i jest on tak bardzo fajnie cienko krojony i jest to kilogram za 19 500 łonów i najciekawsze, pewnie będzie to w tytule, masło kupujemy także na Coupang. Ono przychodzi nam zmrożone i jest to 2 opakowania po 454 gramy, jakaś dziwna w ogóle waga. Może za opakowanie są te gramy 4 na końcu i wychodzi to 14 740 łonów, czyli 41 zł 92 grosze za masło, czyli całkiem sporo za 2 kostki półkilogramowego masła, czyli prawie kilogram masła musimy zapłacić prawie 40 zł. I na końcu przedstawię Wam wartość rachunku tych samych produktów, które zakupiłam w sklepie, bo myślę, że Was interesuje także to najbardziej. Tutaj macie rozpiskę tych samych produktów zakupionych w sklepie i zobaczymy, czy jest spora różnica. I w 2024 roku zapłaciłam 60 538 łonów, czyli około 172 zł i 17 groszy, a w tym roku, słuchajcie, w 2025 roku zapłaciłam 54 816 łonów i to wyszło 155 zł 89 groszy. Pamiętajmy, że przelicznik może się troszeczkę różnić. W zeszłym roku mógłby być wyższy lub niższy, także tutaj cenowo, jeżeli chodzi o złotówki, mogą być także z tego powodu różnice. Proszę, zachowajcie to w pamięci. Różnica na rachunku wychodzi około 6 000, więc myślę, że całkiem fajnie, 18 zł zyskaliśmy. Myślelibyśmy, że inflacja pójdzie do góry, a
tu jednak inflacja idzie troszeczkę na dół. W Korei troszeczkę zyskujemy z roku na rok, jeżeli chodzi o finanse, o żywność i jedzenie w domu, ale myślę, że i tak te ceny są naprawdę duże. Dajcie znać, jak w Polsce, czy widzicie jakieś różnice z roku na rok, czy idzie to w dół, czy w górę. Jestem ciekawa Waszych opowieści i odpowiedzi w komentarzach. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!